Nie ja zauważyłem, ale w pełni się pod tym podpisuję, że każdą, a zwłaszcza wykonawczą, bzdurę w sztuce można uzasadnić jakimś zdaniem z jakiegoś uczonego traktatu. Dzisiejszą trudną, ostrzegam o tym, wycieczkę tematyczną do wnętrza czarnoksięskich ksiąg kontrapunktycznych, przerażających grymuarów o 1000 przykazań i w ogóle absurdalnie trudnych traktatów o fundamentach muzyki nie tylko dawnej, tę wycieczkę rozpoczynam dziś od tematu nieco pobocznego i anegdotycznego, mianowicie od Aleksandra Wielkiego. Otóż miał podobno w trakcie lekcji gry na instrumencie wykazać się antysystemowością. Swojemu nauczycielowi miał zadać pytanie, czy jakąś różnicę by zrobiło, gdyby grał na instrumencie inaczej niż według zasad. Jego mistrz miał podobno odpowiedzieć, że dla przyszłego władcy różnica jest do pominięcia, ale dla przyszłego muzyka już nie. Zabawne, że po 2000 lat uczniowie zadają to samo pytanie i słyszą odpowiedzi podobne. To znaczy komentarz niby mądry, ale w sumie niewiele wnoszący. I liczba zasad podczas lekcji wciąż muzyków boli. Człowiek uprawia muzykę, to wiadomo. Pandemia udowadnia, że nawet kwarantanna go przed tym nie powstrzyma. I poniekąd wiadomo też, że gdy ktoś gdzieś coś tworzy, to inni widząc to biegną to podziwiać, oceniać, komentować i wydać o tym opinię. Akcja, reakcja. Ktoś tworzy, ktoś ocenia. Lajkami i komentarzami. Jeśli wykonawca jest profesjonalistą, to istnieje spora szansa, że wkrótce po swoich dokonaniach usłyszy komentarze domniemanych znawców. To niestylistyczne, albo to niezgodne z założeniami epoki, albo to nie był prawdziwy Beethoven, albo co gorsza, traktaty mówią inaczej. To i tak stosunkowo merytoryczne opinie, choć to przerażające, że tak uważamy. Na konkursie wykonawca odpadnie, na egzaminie nie dostanie najwyższej noty. Czyli można by powiedzieć, abstrahując już nawet od hejtu jako historycznej praktyki wykonawczej, od muzyków wymaga się dostosowania do jakichś abstrakcyjnych reguł. A te reguły są niejasne i wydają się często kostyczne i kosmiczne i teoretyczne i niepraktyczne i przestarzałe. Ich liczba to 1 000 000, a jednocześnie trudno je zwerbalizować. A mimo to zanegowanie jakiejś zasady skutkuje zwykle zastąpieniem jej przez inną lub nawet wiele innych. Dzisiejsza wycieczka tematyczna to krótka opowieść o zmaganiu się z systemami muzycznych przykazań. Jak je tworzono, spisywano, zmieniano i wcielano w życie. Jak z nimi walczono i jak je łamano. O zasadach kontrapunktycznych, kompozytorskich i wykonawczych, ale nie tylko. O brzydkim słowie na T, czyli traktatach, i jak je pisano i co ich autorzy mieli na myśli, o ile zakładamy, że coś innego niż uciemiężenie swoich czytelników. Poopowiadam trochę o tym, dlaczego traktaty są nie tylko nieprzystępne, ale też niebezpieczne, gdy się chce złapać ducha epoki przed 1900 rokiem. O tym, dlaczego młody człowiek na harmonii czy kontrapunkcie otrzymuje dziesiątki i setki przykazań, które pozornie wzajemnie się wykluczają, i dlaczego tak właśnie musi być, i dlaczego pozorne rozbieżności budują spójny system. W poprzednich odcinkach o zasadach było mnóstwo i całkiem wiele traktatów udało mi się wspomnieć epizodycznie, więc to ostatni dzwonek na uporządkowanie. Na wstępie jeszcze wypada mi dodać, że dziękuję doktorowi Maćkowi Juzaszkowi, filozofowi prawa z Akademii Koźmińskiego, za porozmawianie ze mną m.in. o filozofii tworzenia zasad. Ostatecznie postanowiłem wykastrować ten filmik z terminologii prawniczej, ale rozmawianie o zbiorach zasad w kontrapunkcie po przemyśleniu i przegadaniu, jak w ogóle zasady w życiu działają, jest dla mnie dużo prostsze i czuję się w tym pewniej. Zapraszam i jeszcze raz ostrzegam, że dziś mniej ciekawostek, a więcej gadania. Część pierwsza. Ujarzmić potwora. Jest względnie oczywiste, że na ogół w muzyce nie chodzi o wydawanie z siebie dowolnych dźwięków w dowolnym kształcie. Skakanie po dźwiękach jak małpa po bambusach nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy tego chcemy, czy nie? W taki sposób zostaliśmy do swojej działalności przystosowani, że sztuka w naszym wykonaniu najczęściej dąży do jakiegoś kształtu, albo do niego przynajmniej nawiązuje. W poprzednich odcinkach mówiłem o kwantyfikacji czasu, o regulacji dźwięków, o tworzeniu z dźwięków kombinacji.
Możemy takiego kształtu nie chcieć, możemy go nie lubić, możemy nawet denerwować się otrzymanym rezultatem. Możemy na przykład czuć się ograniczeni przez system, w którym zostaliśmy wychowani. To wyjątkowo częste. Ale świadomie lub nieświadomie chaos ujarzmiamy, gdy coś tworzymy. Stąd poniekąd wynika fakt, że w muzyce od starożytności do XX wieku istniały pisane i niepisane, profesjonalne kodeksy techniczne. Każde ujarzmienie chaosu to wprowadzenie zasady lub zrealizowanie już istniejącej. Tworzono systemy kontrapunktu i harmonii chociażby, niesiono kagańce oświaty artystycznej, budowano instrumenty dostosowane do systemu, zmieniano techniki wykonawcze itd., itd. Artyści lubią się uważać za nieskrępowanych, ale czy tego chcą, czy nie, albo czy są tego świadomi, czy nie, zawsze tworzyli i wykonywali utwory podlegające regułom. Podobnie sztuka wykonawcza też ma swoje założenia. Wszyscy też mniej lub bardziej otwarcie zasady kontestują i naginają. A potem metodą kija i marchewki, albo jeszcze częściej metodą 2 kijów, wpajają je kolejnym pokoleniom, które znowu tym samym odwdzięczały się będą jeszcze następnym. Na czasie byłoby pewnie porównanie do wielowiekowej transmisji ciągle mutującego wirusa. Z kolei muzyka dawna ma to do siebie, że w powszechnym przekonaniu jest inna od zwyczajowego uprawiania muzyki, bo zasad ma więcej. Podobno coś trzeba o tym wiedzieć. Bawienie się w muzyczną inność wymaga pewnego wysiłku, a ten wysiłek kojarzony jest z jakąś formą świadomego dostosowania się do jakichś wymogów i ograniczeń, założeń, instrumentów, technik wykonawczych. Z całą pewnością można tu powiedzieć, że całemu światowi dawniactwa jedna rzecz się naprawdę udała. Mianowicie wytworzono przekonanie, że w świecie muzyki dawnej jakieś tajemne zasady są i że dawniacy je jakoby znają i przekazują sobie i mają swoich wielkich specjalistów. Natomiast podstawowym narzędziem w budowaniu mitycznej, specjalistycznej twierdzy muzyki dawnej jest, i nie bójmy się tego powiedzieć, szafowanie pojęciami takimi jak traktat. Muzyk dawny bierze się nie tylko za muzykę odległą w czasie i dawne instrumenty, ale jeszcze za wiedzę i umiejętności przedstawione w dawnych tekstach, czyli na ogół traktatach. I tu mamy problem. Wyobraźmy sobie, i nie jest to nierealny scenariusz, że postanawiamy rozpocząć naukę kontrapunktu. Niektórych zmusza do tego życie, innych system szkolnictwa, jeszcze innych popycha do tego ciekawość świata. W poprzednich odcinkach jako tako ogarnęliśmy sprawę wysokości dźwięków i czasu ich trwania, a nawet zajęliśmy się tym, że wiele możliwości jest możliwych i nie potrzeba do tego wielkiego geniuszu, czyli już zupełnie nie ma jak odwlekać tego momentu, by sięgnąć po traktat. Entuzjastycznie przystępujemy do pierwszego lepszego z tytułem Muzyka lub Contrapunctus i co znajdujemy? Jeśli trafiliśmy na traktat faktycznie o kontrapunkcie, a nie o spekulativum, to i tak na początku musimy przebrnąć przez powitania, cytaty ze świętych, Izydor, Augustyn, Boecjusz to najpopularniejsi, ale i święty Paweł się zdarza. Musimy przejść przez odwołania do starożytnych, Ptolemeusz, Pitagoras, Arystoteles. Znajdziemy myśli ogólne o naturze sztuki i jej miejscu w człowieku, harmonii kosmosu i świata w ogóle. Zanim postawimy pierwsze dźwięki, musimy koniecznie przejść przez ich notację i klasyfikację. I 1000 słów, których nie rozumiemy, bo traktat poniekąd ze swojej natury nie ułatwia nam ścieżki prostym słownictwem. Nauka i sztuka pisania traktatu zakładała dyskursywność oraz znajomość retoryki, to jest logiczny wywód ze ścisłym wnioskowaniem i ozdobnikami. Nie było można tak po prostu usiąść i napisać to rób, tego nie rób. To taki paradoks. Muzycy niby kochają retorykę, ale nie jest ona sprzymierzeńcem w praktycznej walce z materią. Jeśli ktoś ucieszy się na widok pierwszych nut, to jego entuzjazm i tak szybko opadnie. Autorzy podchodzili do sprawy dwojako. Jedni próbowali wyjaśnić temat 1000 przykładów, inni 1000 zasad. A inni jeszcze oczywiście uważali za stosowne połączyć 1000 przykładów z 1000 zasad. Im głębiej entuzjastyczny czytelnik wgryza się w temat,
tym bardziej zaczyna się zastanawiać, czy na pewno nie wolałby swojego czasu spędzać inaczej. Często mi się ktoś chwali, że nabył jakiś podręcznik do kontrapunktu. Gdy pytam po miesiącu, to już go zwykle przestał czytać. Ktoś mógłby na przykład wziąć się ochoczo za studiowanie Gradus ad Parnassum Fuchsa. Mało który tekst wywołał tak wielki oddźwięk w muzyce jak ten. Ale już zetknięcie się z tak zwanymi 4 prawami kardynalnymi Fuchsa wielu pewnie na przestrzeni ostatnich 300 lat zniechęciło. Bismantowa pół wieku wcześniej podobne prawa ujmuje w nieco bardziej przystępnej formie, to znaczy wyglądającej nieco przystępniej. Tak czy owak, od XIV do XVIII wieku, aby stworzyć najprostszy pochód dźwięków idących nuta przeciw nucie, potrzeba było całego zbioru zasad, na blachę. Wyjaśnienie współczesnego problemu z lekturą i nauką dawnych teorii kontrapunktycznych, ale i wykonawczych, częściowo znajduje się w fakcie, że umysł XX i XXI wieku nie jest już przystosowany do dawnych metod uczenia się. Z pominięciem może nauki słówek w języku, wkuwanie ma dziś złą sławę. Słyszymy postulaty samodzielnego myślenia i dochodzenia do własnych konkluzji i nie uczenia się na pamięć. Generalnie wolna amerykanka, byleby nie przeciążyć sobie mózgu. Kontrapunkt tymczasem nie powstał dla współczesnego, wyzwolonego od obciążeń intelektualnych człowieka. Ani też nie powstał dla człowieka, który potrzebuje ciepłego zachęcania do podjęcia wysiłku i wiwatowania po każdym małym kroczku. Nie powstał też dla artystów przekonanych o swojej nieposkromionej indywidualności. Zanim dojdzie się do indywidualności, kontrapunkt wymaga wyrobienia sobie nawyków i podstaw na oślej łączce, a nie rzucania się od razu do przepłynięcia kanału La Manche wpław. Z drugiej strony, kontrapunkt nie powstał też do suchej nauki z książki. Jego poznawanie to dłuższy proces, który zakłada obecność pedagoga odnoszącego się na bieżąco do przedstawianych przez ucznia ćwiczeń i pytań. Stąd, zgodnie z wielowiekową tradycją, część traktatów pisana była w formie dialogu między mistrzem a uczniem, z okazjonalnym udramatyzowaniem dydaktyki wykrzyknikami, obelgami i dygresjami. Do znanych traktatów dialogowanych należą Transylwańczyk Girolamo di Ruty oraz łatwy i prosty wstęp do praktyki muzycznej Thomasa Morleya. W podniosłej atmosferze nauki kontrapunktu i pomimo nimbu uczoności wynikającej ze słowa traktat, można się nawet czasem uśmiechnąć. W Transylwańczyku mistrz di Ruta przedstawia co pewien czas na przykład sposoby ćwiczenia, na co uczeń odpowiada. Zaklinam się, droga do domu będzie mi się dłużyła niczym 1000 lat, bo nie mogę się doczekać rozpoczęcia tych ćwiczeń. Koniec cytatu. Pozostaje westchnąć za takim entuzjazmem do nauki. Z kolei mistrz Morley to studium inwektyw, gdzie na przykład mistrz omawia przykład tymi słowami. Choćby się wszyscy mistrzowie i szkudracy tego świata zebrali i naradzili, pogorszyć się tego miejsca już nie da. Gdyby ktoś obmyślił, jak z dysonansami się obejść gorzej niż powyżej i dodać więcej fałszu, poddam się i z godnością zaakceptuję status ignoranta. Koniec cytatu. Z kolei o pewnych dysonansach, o których opowiem kiedy indziej, mówi: są jak kapelusz wyjęty z szafy jakiegoś starego organisty. Niby układają się łatwo pod palcami, a ich deformacja może się ukryć przez biegłość, ale są czerstwe i zatęchłe niczym ciuch z dziwacznej mody, który noszony przez dzień czy dwa podoba się ze względu na swoją ekscentryczność, ale przeciera się prędko i wnet zaczyna brzydzić. Koniec cytatu. Chwilę potem Morley dodaje: bardzo jest to popularne wśród naszych organistów. Mowa tu, w skrócie mówiąc, o tak zwanych kadencjach angielskich. Kocham bezgranicznie Moulin Brook i do Thomasa Tallesa mam szczególny sentyment za zaciekawienie mnie w liceum muzyką dawną, to tutaj wkładam przykład typowy o starych kapeluszach.
I tu otwiera się zabawne zagadnienie. Czy traktaty można brać na serio, skoro występują w nich sprzeczności? Posługując się samym przykładem Morleya i Diluty, można łatwo znaleźć zasady, których sami w swoich przykładach nie przestrzegają. Stare kapelusze, o których Morley w traktacie wypowiadał się z pogardą, sam gdzie indziej stosował. Podobne sprzeczności znajdujemy od najdawniejszych czasów po traktaty chociażby Karola Filipa Emanuela. Traktaty podają informacje sprzeczne. I na tym polega nauka kontrapunktu i dlatego muzyka jest sztuką. Sprzeczności każą nam czasami szukać tak zwanego mniejszego zła, bo jakieś zło i tak jest konieczne. Taki jaskenowski przykład Diabolus in Musica przytacza Pietro Aron w traktacie Toscanello della Musica z lat 20. XVI wieku. W podanych liniach melodycznych nie mamy możliwości sprostania wszystkim regułom. Jakkolwiek byśmy sięgnęli po fiktę i dodali bemole z własnej inicjatywy, zawsze otrzymamy albo zakazane skoki, albo zakazane ukośne trytony. Musimy z tym żyć, to jest żyć z dysonansem poznawczym oraz dysonansem w naszym kontrapunkcie. Podobnie jak człowiek musiał żyć z przeświadczeniem, że jest gdzieś diabeł. Kontrapunkt daje nam tylko wskazówki do unikania diabolusów. Reguły i towarzyszące im przykłady, nawet jeśli pozornie sprzeczne, budują system. System wzajemnych oddziaływań dźwięków, działających jak naczynia połączone. Jeśli dolejemy wody w jednym miejscu, w innych miejscach zajdą zmiany. Jeśli skupimy się na zasadzie 25, to zasada 360 powinna automatycznie zmienić swoje brzmienie. Jeżeli Zarlino w jednym miejscu mówi nie wolno, to nie oznacza, że 2 rozdziały dalej sam tej reguły nie naruszy, by pokazać co innego. W przykładach Fuchsa widać, że coś nagiął i czasami to nawet sam później tłumaczy. Powtórzę jeszcze raz, dopiero znajomość wszystkich zasad pozwala jako tako poruszać się po całym kodeksie. Tu taka smutna refleksja o dzisiejszym świecie, gdzie z jednej strony krytykuje się wyrywanie z kontekstu, ale z drugiej strony chce się otrzymywać zasady proste i jednoznaczne. Świat dąży do opisu wszystkiego w ramach jasnych dyrektyw, ustaw, przepisów. Ja na przykład, jako pedagog różnych przedmiotów, powinienem swoją działalność w każdym przedmiocie wpisywać w sylabusy i deskryptory dublińskie. Studenci, co rozumiem, chcą otrzymywać zunifikowaną porcję wiedzy w pigułce, a w nagrodę za jej nauczenie się, tej pigułki, otrzymywać ocenę. Ale w muzyce dawnej tak nie ma. Dopiero po przeczytaniu wszystkich zasad można zacząć dyskusję o tym, które z nich w danej sytuacji powinny mieć największe znaczenie. Dlatego najbardziej frustrujący paradoksalnie może być uczeń najpilniejszy, który przyswoi sobie kilka maksym i prawideł, za co oczywiście należy mu się pochwała. Ale potem ten uczeń chodzi dumny i przykłada te maksymy do wszystkiego, co widzi. A gdy mu się wytknie, że wkuta przez niego zasada nie ma zastosowania tak samo u Jaskena jak u Mozarta, to się naburmusza, że został źle poinstruowany i że system jest nielogiczny. Nie, właśnie system jest arcylogiczny, tylko że na dużo wyższym poziomie. Poniekąd i po części do tego właśnie problemu, czyli do rozbieżności między wykuciem zasad a wyczuciem balansu pomiędzy nimi, odnosiłem się ostatnio, mówiąc, że lubię kontrapunkt za to, że rzekomego arcymistrza może pokonać półdyletant. Półdyletant może bowiem podświadomie wyczuć zależności pomiędzy 8 regułami, których się akurat nauczył. Natomiast rzekomy arcymistrz może nie wyczuć zależności pomiędzy 1000 reguł, których się nauczył, i pozostał miedzią brzęczącą i cymbałem brzmiącym. Ten drugi, czyli arcymistrz, będzie krzyczał: to niesprawiedliwe! Ale można go odesłać do przypowieści o robotnikach w winnicy. Niemniej zachęcam do długiej pracy w winnicy. Oczywiście będę o tym mówił szerzej w konkluzjach na końcu, ale proszę zwrócić uwagę już tutaj, jak niebezpieczne są traktaty. Jeśli przeczytam stronę 320 z traktatu Gafuriusa, Zarlino, Fuchsa, Heinisiena, Telemana albo Fetisa, ale nie odniosę jej do znaczenia wszystkich innych stron, włącznie z przedmową i końcowymi pozdrowieniami, to niczego się nie dowiem. Co gorsza, może mi się wydawać, że się czegoś dowiedziałem. Na stronie 320 mogę znaleźć bardzo jasne przykazania, na przykład nie wolno nigdy robić tego i tamtego. Na podstawie takich nieporozumień powstało już bardzo wiele teorii i niektóre z nich są w powszechnym użyciu. I najwięcej z nich kocha się w afektach i rzekomej retoryce.
A myślicie, że czemu tak wiele dawnych tekstów na wstępie ostrzega, że są malutkie i niewystarczające i tylko dają lekki przedsmak tematu? Autorzy wiedzieli, że mówią o wycinkach i że to niebezpieczne. Sami musieli wybierać mniejsze zło. Teraz mała wycieczka do XVI-wiecznej Salamanki. Zaletą i poniekąd celem gromadzenia własnej biblioteki jest to, że nie nadąża się z jej czytaniem, więc łatwo później o niespodzianki. Myśląc o tym filmiku, zastanawiałem się, jak do tematu podejść. Przypadkiem, przeglądając półkę z traktatami, i to w dodatku stał nie na tej półce, na której powinien, machinalnie sięgnąłem po Gaspara Stockerusa i jego De Musica Verbali. Wiedziałem wcześniej, że gdzieś ten traktacik mam, ale znając jego tematykę, która odnosi się raczej do łączenia sylab z nutami niż nut z nutami, nie był on na mojej shortliście rzeczy do pilnego połknięcia. Ale gdy przypadkiem 3 dni temu go otworzyłem, zapewnił mi jedną nieprzespaną noc. Spokojnym wywodem w 1570 roku około Stockerus podaje wszystko to, czego do lektury traktatów potrzeba w 2020 roku. Z żalem, zamiast czytać słowo po słowie, streszczę. Stockerus wychodzi z założenia, że muzyk jest człowiekiem i zasady odnoszące się do niego jako człowieka odnoszą się do niego jako muzyka. Zastanawia się na przykład nad złożonością problemu zasad w sztuce muzycznej przez m.in. założenie, że po pierwsze, zasady nie muszą być spisane, aby istniały. Tak samo jak przed przekazaniem dekalogu, przykazania już istniały i mimo braku skodyfikowanej formy. To zresztą było oczywiste dla wszystkich wychowanych w ówczesnej filozofii. Po drugie, zasady zawsze dzielą się na te, które są obligatoryjne i jako tako nienaruszalne, oraz te, które są dyskrecjonalne, to jest pozostawione do jakiejś decyzji. Reguły obligatoryjne, albo moglibyśmy powiedzieć bezwzględne, wynikały z natury i nawet nieukom muzycznym, jak mówi, były dostępne. Natomiast reguły dyskrecjonalne, czyli można by powiedzieć względne i pozostawione w jakiejś sferze niejasnej, wymagały rozstrzygnięcia w danej sytuacji. I te rozstrzygnięcia wymagały potężnej sztuki i wymagały rozumu i mogły się wymykać rozumieniu nieuków. Ale uwaga, Stockerus ostrzega, że że coś jest pozostawione do decyzji i jest nazywane dyskrecjonalnym, nie oznacza rób jak ci się podoba, albo jak ci się wydaje, że dobry gust każe. Znowu ten dobry gust. Pozostawienie do decyzji zakłada, że ta decyzja będzie podjęta na podstawie zbioru zasad przez dobrze ukształtowanego, cnotliwego i mądrego człowieka, który zważy za i przeciw. Przemyśli, odniesie się też do dobrych praktyk. Reguły te nie mogły być zmienione, o ile jakaś konieczność nas do tego nie zmuszała. Ale nie byle jaka konieczność, Stockerus od razu zastrzega. Trzeba mieć mocne powody, by zasadę złamać lub zastąpić ją inną zasadą. Gdy ktoś powodów nie ma, naraża się w życiu na kpinę i wyszydzenie i w kontekście epoki Salamanki hiszpańską inkwizycję. Reguły, zdaniem Stockerusa, odpowiadają rozumowi tak bardzo, że cokolwiek zrobi się przeciwko nim, jest zarazem wykroczeniem przeciwko rozumowi. Kto uważał w poprzednich odcinkach, pamięta moją obietnicę, że wrócę do przykładu podanego przez Werkmeistera, gdzie konstelacje gwiazd wpływały na to, że zmieniał się styl muzyczny, bo gwiazdy zaburzały swoim oddziaływaniem jakiś ziemski balans. Tutaj, w tym kontekście, można by powiedzieć, że chodziło o zmianę wagi zasad dyskrecjonalnych, czyli względnych, względem siebie. Stockerus odnosi się do tego zagadnienia również przez przykład kompozytorów piszących w różnych stylach, chociaż nie wspomina o wpływie ciał niebieskich. Dawniejsi kompozytorzy, dla Stockerusa dawniejsi to Josquin, natomiast nowsi to dla Stockerusa Villette czy Orlando di Lasso. Wszyscy dawniejsi i nowsi byli mistrzami, ale zasady dyskrecjonalne stosowali różnie. To jest, dochodziło do przewartościowań i coś stawało się ważniejsze niż coś innego. Na przykład Josquin w celu niepogwałcenia ważnego dla siebie założenia mógł połamać 3 inne założenia, podczas gdy Villette na to by sobie nie pozwolił, za to święta byłaby dla niego jakaś 4. zasada. Gdyby to wszystko odnieść do życia, najprościej byłoby na mocnym, etycznym przykładzie przemawiającym do nas życiowością. Weźmy na przykład dość powszechnie uznawane przykazanie nie zabijaj.
Proste? Niby tak. Powiedzielibyśmy nawet prawo naturalne. Ale mimo, że jej nie zamierzamy łamać i jej nie podważamy, to wymyślamy i regulujemy dodatkowe okoliczności. Bo przecież można zabić w obronie własnej, może się to zdarzyć przypadkiem, może to wynikać z zasady podwójnego skutku. Na wojnie może wymagać w ogóle stworzenia definicji człowieka objętego jej ochroną. To w Polsce znamy dobrze z dyskusji politycznej. Im prostsza reguła ogólna, tym niestety mniej jasna jest dla nas w praktycznym zastosowaniu. I tak to właśnie też działa w kontrapunkcie. W kontrapunkcie nie mamy problemów z przykazaniem nie zabijaj, Bogu dzięki, ale wszystkie analogiczne problemy spędzają sens powiek. Notabene, Stokerus rozważa tę kwestię na przykładzie utworu muzycznego kiełkującego w umyśle człowieka, zastanawiając się, czy w tym umyśle utwór podlega ochronie przed systemem, ochronie podobnej do ochrony życia poczętego. Ale to taka dygresja niebezpieczna ideologicznie. Reguły zawsze dzielą się na ważniejsze i mniej ważne. I jeszcze mniej ważne. Zawsze budują piramidę zakazów, nakazów, zaleceń, przykazań, zastrzeżeń, obostrzeń i przykładów. Kompozytorzy w danym momencie mogli chcieć jakąś zasadę wyeksponować ponad wszystkie inne dla pokazania czegoś nowego, interesującego. I wtedy najmniejsza z zasad może stać się w danym utworze wyzyskana do granic możliwości. A tylko po to, by jej nie złamać, przymknie się oko na inne, które niby w codziennej hierarchii stoją wyżej. Zalino mówi na przykład o niektórych swoich prawach. Gdyby były zawsze obowiązujące, to ograniczałyby niepotrzebnie muzyków i powstrzymywały ich przed osiągnięciem doskonałej harmonii oraz linii wdzięcznych i eleganckich. Albo stwierdza Zalino dalej, że przy zachowaniu wszystkich przepisów praktycznie niemożliwe stałoby się wprowadzenie imitacji, a przecież imitacja jest czymś godnym podziwu. Wprowadzenie imitacji też jest przepisem i może osłabić działanie innych przepisów. Wtóruje mu w tym względzie Pietro Cerone pół wieku później, mówiąc: przepraszam za połamanie reguł w swoim podwójnym kontrapunkcie, ale w skomplikowanej sytuacji przyjęte przez nas wyzwanie usprawiedliwia nas i rozgrzesza. Podobnie Zarlino, przy całym swoim konserwatyzmie, wspomina w innym miejscu, że improwizując trzeci głos do dwugłosowej kompozycji, wielu zasad możesz nie przestrzegać. Ostrożne udzielanie sobie dyspens na małe grzeszki wpisuje się w najbardziej nawet konserwatywną praktykę kontrapunktu. No tak, tylko czy to, że normę można złamać i pozwolić sobie na grzeszki, oznacza, że ta norma nie obowiązuje i należy ją z kodeksu wykreślić? Bynajmniej nie, bo za każdym razem musimy ją brać pod uwagę, a gdy ją łamiemy, to musimy mieć ku temu dobry powód i muszą za nami murem stać inne normy, no i oczywiście musimy być świadomi, że możemy zostać skrytykowani. I że, cytując Stokerusa, im więcej zasad w sztuce uda się uchować, tym bardziej godny podziwu będzie rezultat. Zresztą tu Stokerusa nie trzeba cytować, wystarczy powołać się na Zerlino. Ponadto kontrapunkt i harmonia pełne są sposobów na zadośćuczynienie za chwilowe odstępstwa od normy. Notabene, oczywiście zasady kontrapunktu ewoluowały i czasami wychodziły z użycia. Podobnie jak prawo. Popularny przykład praw, które wyszły z użycia, dotyczy domniemanej możliwości zabicia strzałem z łuku każdego przydybanego Szkota w mieście York. W kontrapunkcie, na przykład, jednym z takich po cichu wychodzących z użycia przykładów jest konieczność rozpoczęcia kompozycji od konsonansu doskonałego. W XVI wieku to jedna z zasad kardynalnych, bo doskonałość musi być wyeksponowana. Ale w XVII wieku Christoph Bernhard wprowadza pojęcie figury retorycznej inhoatio imperfecta, twierdząc, że w nowym stylu, jeśli najpierw partia continuo konsonans doskonały poda, to głos solowy może chwilę później rozpocząć niedoskonale. Stąd imperfecta. Dopiero pół wieku później Jan Sebastian pozwala sobie rozpocząć jedną arię od dysonansu, mianowicie Widerstehe durch die Sünde, przezwycięż grzech. W XIX wieku od dysonansu już bez przezwyciężania grzechu Chopin rozpoczyna scherzo Hamol. To taka krótka historia stopniowego luzowania jednej reguły na przestrzeni wieków.
Przy okazji proszę uprzejmie sprawdzać znaczenie terminów kontrapunktycznych i nie używać mądrych słów typu inhoatio imperfecta do swoich mrzonek i rzekomej retoryki. W polskich artykulikach, i gorzej, widuje najprzedziwniejsze teorie o definicji inhoatio i w konsekwencji naginania świadczące o nieodrobieniu lekcji z kontrapunktu. Inhoatio imperfecta wymaga continuo i nie mówi bynajmniej o rozpoczynaniu dysonansem. Moi drodzy studenci kontrapunktu, jeśli tam jesteście, kto pamięta i uważał, ten kojarzy mój wywód w 422 kiedyś o tym, że w kontrapunkcie przydałby się jakiś znak, który oznaczałby zdania: jeżeli już koniecznie musisz złamać to, o czym mowa powyżej, to przynajmniej... I tu padają 3 kropki. Odnosiłem go do problemu wchodzenia w ruchu prostym na konsonanse doskonałe, o ile dobrze pamiętam. Nie jest dobrze to robić, czyli wchodzić na te konsonanse doskonałe w ruchu prostym. I przez pierwsze pół roku nauki kontrapunktu jest to w ogóle zakazane. A potem świat się otwiera, jednocześnie prosząc, by z tym uważać. Jeżeli już musisz to zrobić, to nie rób tego w skrajnych głosach, bo tam to się wybija. A jeżeli już musisz w skrajnych głosach, to przynajmniej nie rób tego skokiem. A jeżeli już musisz to robić skokiem, to przynajmniej małym. A jeżeli już musisz to robić dużym skokiem, to przynajmniej nie w górnym głosie, bo tam bardziej słychać. A jeżeli już musisz w górnym głosie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze coś za coś. Z kontrapunktem i harmonią, żeby się nie nudzić, praktycznie zawsze znajdujemy się w pozycji negocjacyjnej. Ktoś powie: hola, hola, jak można odnosić Stokerusa i scholastyczny traktat z Salamanki, to zasadniczo poświęcony tematyce relacji sylab z nutami, do całej muzyki. Zgoda. Ale po pierwsze, Stokerus tłumaczy sztukę i jej zasady w ogóle. I jego sposób myślenia jest symptomatyczny, scholastyczny i ścisły i daje nam doskonałe poczucie, w jaki sposób dawniej myślano, gdy myślenie o świecie organizował święty Tomasz. Po drugie, 150 lat później u Heinisiena, którego zasadniczo nie lubię, czytamy na przykład, i tu bardzo proszę o zapięcie pasów i zaciśnięcie zębów. Heinisian mówi: wszystkie sztuki i nauki mają swoje przykazania i przez owe przykazania musimy je sobie przyswajać, aby uniknąć miana naturszczyków, to jest półignorantów. Musimy jednak unikać tworzenia zbyt wielu bezużytecznych reguł. Nie wolno nam też barbarzyńsko podążać za pojęciem reguły, tak jak gdybyśmy chcieli być wielkimi prawodawcami i do reguł naginać nawet naturę. Ta zaś miała być podległa naszemu autorytetowi. Nie. Wszystkie nasze użyteczne reguły muszą przede wszystkim pochodzić od natury. Jej wola, skłonności i charakter muszą być analizowane w całym gradibus i przestrzegane cum submissione. Dopiero na tej podstawie wolno nam spoglądać na nasze reguły. To typowe zdanie z rapsodycznych traktatów XVIII-wiecznych i trudno się nie śmiać z tego, jak bardzo proste myśli da się wyrazić w sposób wymagający kosmicznej egzegezy i interpretacji. Moje rozumienie wygląda mniej więcej tak. Sztuka ma przykazania. Przykazania w sztuce są potrzebne. Kto przykazań nie zna, albo ich nie przestrzega, ten jest naturszczykiem i półignorantem. Trzeba jednak przykazania dobierać z rozwagą, żeby nam nie przysłoniły obrazu świata. Niektórymi małymi przykazaniami możemy łatwo, przypadkiem, próbować nagiąć prawa ważniejsze, takie naturalne. I byłoby to niedobre, gdybyśmy tak robili. Na przykazania trzeba patrzeć w kontekście całej hierarchii przykazań, tutaj gradibus. A na przykazania trzeba w końcu patrzeć z pokorą, czyli cum submissione. To był fragment z traktatu o basso continuo. I gdyby tak pomyśleć, to wyraża myśli bardzo podobne do Stokerusa 150 lat wcześniej. I te myśli wynikają z doskonale znanego wszystkim ówczesnym autorom myślenia o świecie. Przynajmniej tym autorom wykształconym klasycznie. Myślenia o prawie naturalnym, o potrzebie wprowadzania regulacji, o potrzebie prawodawstwa w sztuce, o hierarchii społeczno-polityczno-światowej. Przypominam, gdyby to było konieczne, że kompozytorzy byli nierzadko uniwersytecko licencjonowanymi prawnikami. Od Tinctorisa czy Diffaya, przez Kunała, po Heinisiena, Graupnera, Karola Filipa Emanuela Bacha czy Telemana. Ziemski i nieziemski porządek w muzyce był wymagany,
A niby czemu stary Bach miał problemy i kompleksy? No właśnie nie miał stosownego wykształcenia uniwersyteckiego w retoryce chociażby, a co dopiero w prawie. Więc co on mógł o muzyce wiedzieć według ówczesnych standardów? Prawniczo-filozoficzne myślenie o hierarchii przepisów i systemowej wykładni to ważna rzecz, bo zawsze tam, gdzie jakieś przepisy występują, tam pojawi się ktoś, kto je będzie próbował skodyfikować. I powstanie traktat jako taki bat na uczniów, czyli na nas. Ale drugim ważnym źródłem muzycznych umiejętności są oczywiście przykłady, które w dawnym kontekście noszą nazwę paradygmatów, paradigmata, czyli jakichś wzorców, które przedstawiają nam w danym momencie daną sytuację. W muzyce, jak wiemy, dobry przykład jest na wagę złota. Weźmy na przykład takiego Adrianusa Petit Coquelicot z jego Compendium Musicae z 1552 roku. Coquelicot już był ostatnio. To ten od musztardy. Dziś mówi Coquelicot: mistrz mój Jasquin nigdy nie dawał wykładów o sztuce muzycznej, ani nie napisał dzieła teoretycznego, a jednak w krótkim czasie potrafił kształcić muzyków kompletnych. Nie przekazywał im bowiem żmudnych instrukcji, ale uczył w kilku słowach przez praktyczne wskazówki podczas nauki śpiewu. Gdy zaś widział, że posiedli dobrą szkołę, okazywał im właściwości interwałów doskonałych i niedoskonałych i różne sposoby tworzenia kontrapunktów do chorału. Nawiązując do poprzedniego odcinka, tego o geniuszu, tak buduje się intuicję. Pion wiedzy wyczytanej z zasad powinien być uzupełniany żywymi przykładami. Trzeba sobie uświadomić, że w epoce, gdy pozyskanie papieru na potrzeby własnych fanaberii dydaktycznych było utrudnione, nauka kontrapunktu zakładała przyswajanie pamięciowe i praktyczne. Nie żadne głowienie się z ołówkiem w zębach nad pustą kartką, które często oglądam na zajęciach. Stąd nauka przez wzorce, a dopiero potem nakładanie na te wzorce wiedzy i porządkowanie pojęć było najzupełniej skuteczną metodą. Coquelicot w swoim traktacie wyróżnia się na tle innych ówczesnych autorów, wyrażając współczucie wobec tego, jak bolesne jest przyswajanie sobie reguł i proponując metodę jego zdaniem bezbolesną. Oczywiście summa summarum na jedno wychodzi. W kontrapunkcie można przyjąć, owszem, że wola uznanego kompozytora stanowi prawo, ale tę wolę trzeba umieć odczytać. Czytanie na przykład Kunst der Fuge jako zbioru praw jest fascynujące, ale też szalenie niebezpieczne, bo musimy cały czas uważać, by sczytując z nut regułę, nie pominąć jakiegoś istotnego szczegółu. Jeśli dysonans odskakuje, to musimy wziąć pod uwagę kierunek, interwał, ruch innych linii, nutę przed, nutę po itd. A żeby wiedzieć, że to musimy wziąć pod uwagę, to musimy się najpierw otrzaskać w tego rodzaju myśleniu. To znaczy musimy wiedzieć, czego szukać. Niestety to proces żmudny i często frustrujący i bez lektury traktatów operujących słowami będzie ciężko. Zwyczajowe pytanie w moich filmikach. A kogo to się właściwie dotyczy? No właśnie wszystkich. Traktaty wykonawcze, diminucyjne, kontrapunktyczne, wszystkie były pisane w jakimś określonym kontekście wiedzy, którą posiadał ich potencjalny odbiorca. Autor mógł mieć też określone założenia, na przykład, że czytelnik już to i owo wcześniej przeczytał i umiał, i rozumiał. Powoływanie się na określone zdanie z traktatu, bo Heinichen tak powiedział, bo Geminiani tak powiedział, bo Quantz tak pokazuje, to ulubiony wytrych i droga na skróty. Wszyscy to robimy, oczywiście, bo nigdy nie ma 2 godzin na wykład tematyczny względem każdego drobiazgu. Ale trzeba te wytrychy stosować naprawdę ostrożnie. Mówiłem w ostatnim odcinku i bardzo polecam zwrócenie uwagi na tę kwestię. O starożytnym podziale na barbarzyńców i artystów, czyli na wykonawców umiejących tylko czytać nuty oraz mistrzów swojej sztuki. Stockerus na przykład twierdzi, że jeżeli kompozytor, u niego nazywany sinfonistą, że jeżeli ten kompozytor zbłądził, to zadaniem wykonawcy muzykanta jest poprawić, tym samym, jak mówi, nieco awansując w hierarchii, podobnie jak awansuje aktor poprawiający poetę. Bo kompozytor, jeśli popełnił błąd, to przecież nie zrobił tego umyślnie i nie chciał tego w ogóle zrobić, nie brał tego pod uwagę. A obie strony barykady, barbarzyńcy i mistrzowie, są związani tymi samymi prawami i obowiązkami wynikającymi ze sztuki. Więc
Mistrz powinien się cieszyć, że jego błąd został naprawiony, nawet jeśli został naprawiony przez barbarzyńcę, który wówczas okazuje się w ogóle nie być barbarzyńcą. Przy czym uwaga, żeby poprawić kompozytora, który się na swojej sztuce znał, trzeba mieć tupet i odwagę. Ale o tym kiedy indziej. Z kolei myślenie hierarchizacją zasad oraz systemowym czytaniem tych zasad jest konieczne w całej sztuce muzycznej, nie tylko w kontrapunkcie. Jeżeli bierzemy traktaty wykonawcze, to czytanie jakichś wybranych fragmentów bez odniesienia się do całości skutkuje absurdalnymi poglądami. Ci, co pisali traktaty, znali kontrapunkt i jego zasady, bo przecież nauka muzyki polegała na nauce kontrapunktu właśnie. Wiedząc to, możemy zupełnie inaczej patrzeć na wyrażane przez nich poglądy. A w temacie hierarchizowania zasad wyciąganych z traktatów, dla mnie na przykład najbardziej absurdalne dyskusje w świecie muzyki dawnej to te najdłuższe, czyli na przykład jak grać ozdobniki. Przebąknięcia o trylach od góry, czy od zasadniczej, o długościach apoggiatur itd. To piąta woda po kisielu, jeśli tym kisielem jest kontrapunkt. Na przykład, często możemy się spotkać z twierdzeniem, że dyminucja na jednej nucie powinna się kończyć tą samą nutą, którą się rozpoczęło, że to jakieś prawo, albo że dyminucja powinna mieć miejsce tam, gdzie inne głosy stoją w miejscu. No oczywiście, tylko że celem wskazówek, i niektórzy autorzy o tym wspominają, jest to, by niefrasobliwy wykonawca przez zmianę ruchu głosów nie stworzył błędów. Bo przecież jeśli pisano o dyminucjach do kogoś, to adresatem był raczej muzykant, a nie muzykus. Jeśli dziś ktoś jest pewien, że błędów nie ma, to i ta zasada nie musi być przestrzegana. Zresztą na podstawie zasady o kończeniu dyminucji jej zasadniczą nutą możemy od razu powiedzieć, że autor kierował swój tekst do laików. Powtórzę, jeśli znamy pochodzenie jakiejś wskazówki z traktatu, a takie pochodzenie zwykle wynika z kontrapunktu, to możemy łatwo określić wagę obowiązywania tej wskazówki. Niestety w XX i XXI wieku mamy całe książki i wykłady pełne rzekomych wskazówek, które jednak łatwo można obalić. Konkluzje. Dzisiaj sobie nawet ponumerowałem, więc może się nie pomylę. Po pierwsze, traktaty są niebezpieczne. Przekazują nam system, który powinniśmy stosować, a nie pojedyncze reguły. Stosowanie pojedynczych reguł, bo tak powiedział ten czy inny wielki autor, takie stosowanie kończy się katastrofą i nieporozumieniem. Po drugie, system niekoniecznie miał na celu opisać całą rzeczywistość. Jednym z jego założeń było raczej opisanie, jak myśleć i na co patrzeć i od czego zacząć, a nie wyjaśnić każdy element kompozycji czy wykonania. Po trzecie, zasady muzyczne zawsze wchodzą ze sobą w interakcję, są ze sobą powiązane, mają swoją hierarchię, która w dodatku jest płynna w zależności od przyjętych założeń. Każdy przepis ma swoją określoną rolę, podobnie jak mrówki w mrowisku, a patrzymy jednak na całe mrowisko, nie na pojedynczego insekta. Po czwarte, każdy traktat czy inny tekst traktowany przez nas jako wyznacznik, każdy tekst powstawał w kontekście. Autor mógł zakładać wstępne przygotowanie czytelnika do zrozumienia, jak działają zasady. Jeżeli traktat o kontrapunkcie miał trafić, powiedzmy, do 15-latka, to zakładano oczywiście, że ten 15-latek był gramotny i już jakieś podstawy ówczesnego świata i myślenia o świecie miał wpojone. Po piąte, dopiero po przejściu przez szkołę kontrapunktu można zacząć patrzeć na rzeczywiste kompozycje. Traktaty nie wytłumaczą tych kompozycji, bo z założenia byłoby to niemożliwe, ale chodzi tutaj o naukę patrzenia na logikę muzyczną. Po szóste, system reguł kontrapunktycznych jest zasadniczo spójny. Czasami mylące jest to, że autor X przekazuje jakąś jego część poprzez wypadkową reguł, 5., 60. i 200, powiedzmy. Podczas gdy autor Y to samo przekazuje wprost, podając rezultat i konkluzję, a nie pokazując drogi dochodzenia do tej konkluzji przez jakieś 3 inne reguły. Z kolei autor Z o tym może nie wspomnieć w ogóle, bo zakłada, że to oczywiste. I jeszcze inny autor bez literki wchodzi z tym założeniem w polemikę od razu, nie przedstawiając założenia. To normalne.
Tak samo jak fakt, że w różnych krajach mamy różne przepisy, a przecież wszystkim chodzi o to samo. Po 7. Traktaty mogą przekazywać jakieś zasady przestarzałe, ale z drugiej strony mogą przekazywać coś, co jest tylko wizją i życzeniem autora, które usiłuje wprowadzić jako novum i wcale nie było praktykowane. Trzeba podchodzić do tego ostrożnie i całościowo. No i w końcu po 8. Przeczytanie jednego autora, albo 3 autorów, albo 5 zasadniczo może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. I tutaj mam oczywiście świadomość, już naprawdę kończąc, że tutaj wysłuchanie tego filmiku było wysłuchaniem jednego autora, w związku z tym mogło wyrządzić więcej szkody niż pożytku, tak czy owak wydaje mi się, że nie był to czas stracony. Słowem ostatniego usprawiedliwienia dla tego filmiku, bez porozmawiania o grzeszkach, o naginaniu reguł i o ich hierarchizowaniu, już za dużo dzisiaj tych słów, bez tego nie dalibyśmy rady w najbliższym czasie przejść do zasad kontrapunktu barokowego, stąd było to konieczne. Dziękuję i zapraszam.